Państwu, nazywam się Agnieszka Dziedzic, jestem dyrektorem marketingu firmy Vive. Zamknij się powinno być z wykrzyknikiem, od razu dodam, a historia tego jest dosyć ciekawa. Krzysztof Wierzbicki, który jest tam za kulisami, powiedział, że nie wyjdzie za nic na świecie, jak powiem o nim, bo nie lubi, jak się na nim, o właśnie tam patrzy, jak się na niego kieruje uwagę. Dzwonił do mnie dosyć intensywnie, ja już się zgodziłam, by wystąpić na trajektoriach, natomiast on dzwonił do mnie dosyć intensywnie, mobbingując mnie, a biografia, a zdjęcie, a tytuł twojego wystąpienia, wysyłał mi maile w stylu, no patrz jak to wygląda, wszyscy prelegenci już byli, a u mnie była ciemna plama i bez tytułu. I niedawno w Warszawie odbywał się Play Sustain Summit. Było tam bardzo dużo zamieszania, bardzo dużo ludzi. Ja byłam mentorką takiej grupy artystów, którzy zajmują się upcyclingiem. Gdzieś tam pomiędzy tym jedną sesją a drugą, gdzieś ktoś o coś mnie pytał. Ja stałam przy stole, coś mówiłam do kogoś i w tym czasie zadzwonił, i już biegłam na ten mentoring, zadzwonił Krzysztof i mówi, no słuchaj, tytuł tej twojej prezentacji, tytuł. No i podświadomość przemówiła. Powiedziałam, zamknij się, usłyszałam, zamknij się. Ja powiedziałam tak, z wykrzyknikiem, a więc brakuje tu jeszcze wykrzyknika. Proszę Państwa, trochę Was przestraszę tą prezentacją, ale myślę, że o kilku faktach współczesnego świata na co dzień nie myślicie, nie macie wiedzy, albo po prostu jeszcze do Was te informacje nie dotarły. One mają zasadniczy wpływ na nasze życie i zasadniczy wpływ na to, jak świat będzie funkcjonował za chwileczkę. Zadawać będę też pytania i będę bardzo prosiła, żeby Państwo bez pomocy brata Google'a i całej jego wiedzy próbowali odpowiadać, bo to będzie miało też bardzo duże znaczenie. Ekologia. Gdybym dzisiaj określiła firmę naszą, czym się zajmuje, to powiedziałabym, że pewną formą ekologii i innowacyjności, choć jesteśmy firmą przemysłowo-sprzedażową, tak bym powiedziała. Ja wiem, że świat jest dziś trochę zmęczony wszystkim, co jest eko. Ciągle się słyszy ekoprodukt, ekoczłowiek, ekostyl życia, nie wiem, ekomaszyna, ekomyślenie i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego jest za dużo. I trochę nam to przeszkadza. I trochę zaczynamy to traktować jako coś, co rzeczywiście z tyłu mamy głowy, ale nie bardzo nam się podoba. I chcemy, żeby nam już dano spokój. I chcemy, żeby już nikt o tym eko nie mówił, bo tak naprawdę nie ma żadnego eko, jest tylko greenwashing. Wszystko jedno w jakim obszarze rynku i w jakim obszarze biznesu. I proszę Państwa, pojawiają się dowcipy. Tych dowcipów jest całe mnóstwo, o spłycające ekologię i spłycające to myślenie innowacyjne i spłycające właściwie też taką działalność firm podobnych do naszej. Chciałabym, żeby Państwo zwrócili uwagę na, nie przesuwa mi się prezentacja, nie wiem dlaczego, na te zdjęcia. Czy Państwo wiedzą, co to? Ale to ubrania, tak, ale kojarzycie Państwo zdjęcia skądkolwiek? Pustynia Atakama, tak jest. A z czego znana pustynia Atakama? Tak, w skrócie bardzo dobrze. Nie mam książki, żeby dać w prezencie, ale bardzo dobrze. Chciałam powiedzieć, że pustynia Atakama to jest bardzo ciekawe miejsce w Chile. Co roku trafia tam, uwaga, 60 000 ton ubrań, często ubrań z metkami. Ubrań, które firmy, zwłaszcza te firmy z tak zwanej górnej półki, wolą wyrzucić, aniżeli sprzedać po niższej cenie. Całkowita biodegradacja ziemi, wód podskórnych, powietrza wokół tego. Te ubrania potrafią rozkładać się nawet 200 lat. A ich ciągle przybywa i przybywa i przybywa i przybywa. Żeby było zabawniej, zdjęcie tutaj pierwsze po prawej stronie to nie zdjęcie z Atakamy, to zdjęcie z Polski. Jeżeli Państwo śledziliście z uważnością pewną newsy na temat spalarni, nielegalnych wysypisk śmieci, to jest wysypisko śmieci w Kamieńcu. 33 razy płonęło, jest nielegalne, znajdują się na nim tylko ubrania. W ostatnim pożarze, był bardzo spektakularny, pokazywały go nawet media zagraniczne. W ostatnim pożarze spłonęło prawie całkowicie, ale już się zaczęło zapełniać. Koszt tych pożarów to 33 miliony złotych.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że problem, który leży na Atakamie, nie tylko dotyczy Atakamy. Ten problem dotyczy też nas bardziej niż my się z tego sobie z tego zdajemy sprawę. Troszkę za daleko poleciałam. I proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że przemysł odzieżowy to jest jeden z najbardziej napędzających się przemysłów. W 2022 roku to był przemysł, który wart był 106 miliardów dolarów. W 2027 to jest przemysł, to będzie przemysł, który będzie wart 185 miliardów dolarów. Do 2030 analitycy mówią, że urośnie o 63%. Co stoi za przemysłem odzieżowym? Dzisiaj w większości jest to fast fashion. Coraz gorszej jakości ubrania, coraz szybsza produkcja, oczywiście napędzana naszymi potrzebami jako klientów, konsumentów. Mówimy dzisiaj bardzo dużo o sztucznej inteligencji, mówimy też o nowoczesnych rozwiązaniach i mechanizmach, które wciągają klienta też w ten wir zakupów, nie tylko jeśli chodzi o ubrania, ale to cały czas trwa i cały czas się kręci. Tutaj też już obserwujemy, że nie już, od pewnego czasu obserwujemy również sztuczną inteligencję, która bardzo intensywnie skupia uwagę klienta na produkcie, pozwala dopasowywać do jego preferencji i to dokładnie do jego preferencji zakupy, która pozwala mu się nawet na ekranie komputera ubierać w te ubrania i jednocześnie je mierzyć, oglądać siebie z przodu, z tyłu, z boku i tak dalej. Pytanie. Trochę spaliłam temat, bo wyświetliłam następny slajd, ale może Państwo nie zauważyli. Ile sztuk odzieży się produkuje rocznie na świecie? No rzucajcie cokolwiek. Jest 8 miliardów ludzi, troszkę ponad 8 miliardów. Ile? Więcej niż 8 miliardów to słusznie. Nie bójcie się Państwo, nie mam książki, ale nie mam też nic, żeby ukarać za złą odpowiedź. Proszę? 100 miliardów sztuk odzieży. Ktoś jeszcze? 56. I ktoś jeszcze? Proszę? 200. Ale 200 miliardów, rozumiem, tak. Dobra. Proszę Państwa, pani tu wygrała 100 miliardów. 100 miliardów na 8 miliardów ludzi, wliczając w to dzieciaki. Wyobraźcie sobie, rocznie 100 miliardów ludzi. Ubrań. Na Atakami ląduje od 40 do 60 tysięcy ton rocznie ubrań, których nikt nie nosi, nikt nie chce, albo nosiła je niewielka część ludzkości. Co więcej, te ubrania, tak jak powiedziałam, rozkładają się nawet 200 lat. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj w niczym, co nosimy na sobie, nie mamy w 100% włókien naturalnych. Nawet jeżeli mamy napisane na koszulce, że jest to 100% bawełna, ona nie jest 100% bawełną, dlatego że chemia, która jest użyta do jej produkcji, pozwala tej bawełnie przeżyć transport, pozwala mieć jakiś kolor, pozwala się nie rozłazić, jeśli to jest bawełna jakiejś lepszej, nie najlepszej, ale lepszego gatunku, nie zmienia kształtu i tak dalej, i tak dalej. Te utrwalacze to są utrwalacze chemiczne. Co więcej, dziś już badania mówią, że 60% ubrań, które nosimy na sobie, w części lub w całości są plastikiem. Po prostu zwyczajnym plastikiem. To wszystko mamy na sobie. Nie mówię, nie zachęcam Państwa, żebyśmy tu w ramach protestu zaraz zaczęli zrzucać te ubrania, ale chodzi o to, że musimy zdawać sobie sprawę, że wszystko to działa na nas, na nasze zdrowie, na nasz organizm, na nasze życie. Bardzo ciekawy fakt, który tu macie Państwo najniżej podany. Nikt właściwie nie mówi o tym, że przy jednym praniu uwalnia się 700 tysięcy mikrowłókien, które wnikają w nasz organizm następnie przy pomocy na przykład wody, którą wypijemy, gdzieś tam warzyw, które zjemy, wyhodowanych gdzieś w ogródku, bo te wody podskórne, nawet po oczyszczalni ścieków, te wody potem trafiają w obiegu do nas. Bardzo ważny temat, ale też bardzo kontrowersyjny temat, no bo co tu zrobić ze światem? Tyle ludzi nie ma się w co ubrać, tylu ludzi nie ma co jeść. Świat się rozwija, wiadomo, że tych ubrań będzie coraz więcej, wiadomo, że są potrzebne, klimat się zmienia,
Nie będziemy przecież goli latać. Co z tym wszystkim zrobić? Chciałabym, żebyśmy za chwileczkę i na chwileczkę poprosili Marcina, najlepszą obsługę techniczną na świecie, bo zadam takie kontrowersyjne pytanie i też Państwa poproszę o odpowiedź. Chodź. Najlepsza obsługa techniczna na świecie, Marcin. Popatrzmy przez chwilkę na Marcina i powiedzcie mi, drodzy Państwo, na ile go wyceniacie? Mówiłam, że będzie pytanie kontrowersyjne. Mówiłam, Ciebie też uprzedzałam, że Marcin się zgodził. Na ile Państwo go wyceniają? Nie chcę wyceniać siebie, bo źle wypadnę, więc wolę Marcina. Proszę ocenić, jak Państwo chcecie, a potem mi powiedzcie, według których kryteriów. Pierwsza odpowiedź bardzo dobra. Dalej. 1000 z zegarkiem. Dobrze, spodobałeś się. A fryzura za 100, no. Ktoś jeszcze? Coś jeszcze? Jeszcze, przepraszam? To na pewno. Najlepsza obsługa techniczna na świecie i bardzo fajny facet. Myślę, że jakbyśmy rozmawiali o koszcie wytworzenia tego, co ma na sobie, Bardzo dobry trop. myślę, że jakieś 17 zł będzie sztabką. Proszę Państwa, t-shirt, który Marcin ma na sobie. 2700 litrów wody pitnej. Dżinsy, które Marcin ma na sobie, 11 000 litrów wody pitnej. Gdybyśmy Marcina ubrali, i buty. Co jest najgorszego w butach? Buty też trafiają na wysypiska śmieci. W butach, bez względu na to, czy są ze skóry, czy są z materiału, jest chlor. Chlor, jak wiadomo, trafiając do ziemi, niszczy, absolutnie wypala, rujnuje de facto. Polejcie sobie czystym chlorem kawałek skóry na ręku. To jest Marcin, reprezentuje samym t-shirtem tyle, ile potrzebują 2 osoby, żeby przeżyć, tyle wody, żeby przeżyć 2,5 roku. Jednym t-shirtem. Nadal nie mówię, rozbierajmy się i klimat zmienia się na cieplejszy, prezentujmy się bardziej okazale bez ubrań. Nie mówię tego. Chcę tylko, żebyście Państwo sobie uświadomili, gdzie jesteśmy i być może dokąd zmierzamy. I teraz bardzo Ci dziękuję, Marcin, byłeś wspaniałą pomocą techniczną. Naprawdę. I na to, proszę Państwa, na te dramatyczne sytuacje, na te tryliony wody, które są wykorzystywane w przemyśle odzieżowym, na ten napędzający się konsumpcjonizm, bezmyślność, kupowanie bluzek za 9 zł, spódniczek za 4, nie wiem, marynarek za 30 i tak dalej. W sklepach fast fashion pojawiamy się my, cali na biało, chociaż dzisiaj jestem w innym kolorze. I chciałabym teraz Państwu to pokazać. Jesteśmy grupą firm, która składa się z jednej firmy wiodącej i kilku spółek córek. Charakterystyczne dla nas jest to, że mamy zawsze w nazwie Vive i oczywiście głównie byliśmy znani z tego, że drużyna piłki ręcznej, która była naszą drużyną, bo już nie jest, wielokrotny mistrz Europy i również wysoko mistrz świata. To tylko była część naszej działalności. Vive zostało założone 32 lata temu jako firma, która zbierała, skupywała z Europy ubrania, a następnie w tak zwanych lumpeksach sprzedawała je na kilogramy. Dzisiaj jesteśmy jedną z 2 największych sortowni w Europie. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jak to robimy, jakimi rękoma. Robimy to, Vive Management to jest firma, która jest naszą firmą nadrzędną. Robimy to przez Vive Textile Recycling, który jest sortownią, produkcją również. Przez Vive Profit, czyli w tej chwili 89 sklepów stacjonarnych w całej Polsce, ale uwaga, również sklep internetowy viveprofit.pl, w którym sprzedajemy ubrania z mody cyrkularnej, z drugiego obiegu tak zwane.
program, który się zmienił już w firmę Game for Planet, Dresslow, który jest firmą pracującą z młodymi projektantami nagradzanymi na konkursach, którzy jako myśl przewodnią swoją wcielają w życie ekoprojektowanie i upcycling ubrań, ale także Vive Innovation, bo za chwileczkę pokażę Państwu coś, co mam nadzieję spowoduje taki wstrząs jak na wszystkich konferencjach, na których występuję, oraz Vive Logistics Services, czyli cała ogromna firma, w której znajduje się nasz transport, zaraz chwilkę o nim powiem, ale też powierzchnie magazynowe. To, co przyświeca nam jako cel, wcześniej pokazywałam misję i wizję, ale mamy taki slogan, który oficjalnie nie jest naszą misją, ani nie jest tą wizją, z którą codziennie żyjemy, ale mamy taką zasadę, że cokolwiek wchodzi do Vive jako odpad, nie może wyjść z Vive jako odpad. Stąd niewymienione tutaj, ale również funkcjonujące w ramach struktury Vive Textile Recycling Biuro Badań i Rozwoju. Takie R&D, które zajmuje się bardzo ciekawymi rzeczami. Naszym celem jest to, żeby zamknąć się w 100%, a propos zamknij się, żeby zamknąć obieg, jeśli chodzi o tę część przemysłową naszej firmy w 100%. Dzisiaj zamykamy go w trochę ponad 90%, więc jeszcze trochę jest do zrobienia, ale mamy też bardzo ambitne plany, więc mam nadzieję, że to wszystko się stanie krótko. I teraz uwaga. Polska. W tej Polsce 2,5 miliona sztuk odzieży jest rocznie wyrzucane przez ludzi, takich jak my, którzy kupują na co dzień ogromne ilości ubrań, często bezmyślnie. W Europie przeciętny Europejczyk kupuje od 26 do 28 kilogramów odzieży rocznie, z czego od razu 11 kilogramów wyrzuca. Z tych 11 kilogramów tylko 1% jest brany do recyklingu. Cała reszta wędruje na wysypiska śmieci, gdzie zalega nawet ile lat? 200 lat i się rozkłada, albo do spalarni. I wszystko to, co jest w tych tkaninach, bo to nie chodzi tylko o ubrania, ale też o tekstylia, idzie w powietrze. I tym powietrzem oddychamy i tym powietrzem będą oddychać nasze dzieci, wnuki i prawnuki. Słynne stwierdzenie, które padło kiedyś w ONZ-cie, że ziemi nie posiadamy na własność, tylko pożyczyliśmy ją od naszych dzieci i naszych wnuków, powinno nam tutaj rzeczywiście bardzo mocno przyświecać. Jak to robimy? Jak ogarniamy cały ten chaos, który do nas trafia? I teraz popatrzcie znowu Państwo na liczby. My mamy około 2000 pracowników. Będę zaraz mówiła o procesach zmechanizowanych, o inteligentnych systemach, ale są tam ludzie. Około 2000 pracowników codziennie sortujących 1 380 000 sztuk odzieży. 300 ton codziennie, łącznie z sobotą. To wszystko robimy, znaczy inaczej. Jakościowy, dobry materiał rusza do naszych sklepów, gdzie jest sprzedawany. Te sklepy są wielkopowierzchniowe, 1000 metrów, 1400 metrów nawet mamy, ale też 600 metrów kwadratowych. Tam są sprzedawane za niskie bardzo pieniądze po to, bo te sklepy pełnią też taką rolę, żeby edukować ludzi o cyrkularności świata tekstyliów. O tym, że to, co komuś się znudziło albo kto komuś się źle kojarzy, może jeszcze posłużyć idealnie innym osobom. To samo można nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale to samo można robić przez internet. Tam jesteśmy otwarci 24 godziny na dobę. Tych sklepów powierzchnia w sumie to jest ponad 71 000 metrów kwadratowych. Jesteśmy w ponad 80 krajach świata. Dlaczego? Dlatego, że wszystko to, co jest powiedzmy gatunkiem drugim, idzie do sprzedaży do ogromnych hurtowników w różnych krajach świata, którzy mają własne sklepy tam i tam sprzedają. Ale to, co się nie nadaje, a jest z bawełny i nie nadaje się do niczego, jest cięte, segregowane i cięte i powstaje z tego czyściwo przemysłowe, wykorzystywane w różnych fabrykach, wykorzystywane w różnych miejscach, w zakładach przemysłowych, na przykład w przemyśle samochodowym, do uszczelniania przestrzeni pomiędzy karoserią a wnętrzem samochodu, tych przestrzeni, które wyciszają samochód. To są rzeczy, z których się nic nie da zrobić. Jeżeli
jeżeli, bo tak się zastanawiam, czy już Państwu powiedzieć o nadwoziach wymiennych, ale chyba teraz. Mamy BDF-y, to są takie gigantyczne naczepy na przyczepy nasze, na samochody. Możecie Państwo je czasem zobaczyć, one są niebieskie z napisem "To mi pasuje" albo są z napisem "Together we change the world", z takim sercem zrobionym z ubrań. I mamy do tego 55 m2 magazynów. Dlaczego to jest ważne? Według europejskiej normy te nasze BDF-y to jest, i przyczepy to jest europejska norma Euro 6. Druga co do wysokości, jeśli chodzi o tę stronę ekologiczną, czyli jedna z najlepszych norm mówiących o tym, że jesteśmy przygotowani do ekologicznego działania. Raport europejski mówi, że zwykle w takiej ogromnej firmie transportowej to jakieś 20% przebiegu tych aut jest pustych, czyli generują ślad węglowy, ale nic nie wożą, jeżdżą w tamtą stronę. U nas jest to 12%. Mamy bardzo zaawansowane systemy logistyczne, które odpowiadają za koordynację tych transportów. Mamy te metry kwadratowe, w których składamy nasze ubrania, ale też wynajmujemy komercyjną część, na przykład Jeronimo Martens, czyli tej tak zwanej popularnej Biedronce. Wszystko, co mamy, ma się przydać, ma ogarniać ten chaos, który jest związany ze światem tekstyliów, nie tylko w Polsce, bo ubrania pozyskujemy również z innych krajów Europy, z Niemiec, z Holandii, z Anglii, ze Skandynawii itd., itd. Ale najciekawsze rzeczy przed nami. Sortujemy te ubrania w 900 kategoriach. I teraz chcę powiedzieć tutaj bardzo ważną rzecz. Sortujemy je w kilku etapach. Sortujemy je ręcznie, stąd są potrzebni ludzie, ale sortujemy je również w sposób bardzo zautomatyzowany. Mamy taki system Fiber Sort, który rozpoznaje nie tylko rodzaje materiałów, czyli czy to na przykład bawełna, a to poliester, więc nie tylko włókna, ale też kolory. I następnie te rozpoznane już tekstylia są kierowane do odpowiednich koszy. Ale mamy także sortowanie, które jest sortowaniem głosowym, to znaczy panie z takimi mikroportami jak ja stoją przy taśmach i mówią na przykład: biała bluzka jedwabna, damska, rozmiar 40, i strumienie powietrza zasysają tę bluzkę białą jedwabną do odpowiedniego pojemnika, w którym takie bluzki jedwabne się znajdują. Dodatkowo ta nasza automatyzacja, bo cały czas nad nią pracujemy, tworzy się na liniach produkcyjnych, które są przygotowane i stworzone specjalnie dla nas i na nasze potrzeby. Aplikacje na te linie piszą również moi koledzy z firmy. Już? No dobrze. W każdym razie nie, właśnie mnie wybił Michał z rytmu. Tak jak powiedziałam, sklepy Vive Profit to pierwszy moment, w którym możecie spotkać nasze ubrania i możecie je kupić. To są uporządkowane, ułożone kolorystycznie ubrania, które są zmieniane w każdym z tych 89 sklepów. Co tydzień 20 sztuk nowych ubrań jest dostarczane. Co tydzień. Więc 20 000. Tam siedzi mój kolega, dyrektor e-commerce'u, i czy ja coś powiedziałam innego? No zabrakło mi 1000 parę, to co to jest? Tak jest. To jest różnica pomiędzy marketingiem a sprzedażą. Cyfra versus kreacja. Proszę Państwa, a teraz cyfry, które są porażająco dobre. Ponieważ dzięki tym działaniom, o których Państwu mówię, my rocznie przerabiamy ponad 65 milionów odzieży. Ale również dzięki temu udało nam się zaoszczędzić ponad 145 milionów CO2. Nasza firma, bo jeszcze nie musimy raportować musimy od 26 roku, ale już, mimo że nie musimy, już raportujemy nasz ślad węglowy między innymi. I ten ślad węglowy u nas właściwie nie istnieje, bo my nie produkujemy, tam są minimalne ilości produkcji u nas, w związku z czym ten ślad jest bardzo niski. Co daje tyle, ile pochłania 8,5 miliona drzew liściastych przez 10 lat. Proszę sobie więc wyobrazić, jaka to jest skala. I co jeszcze najważniejsze,
udało nam się zaoszczędzić 490,5 miliarda litrów wody pitnej. To tyle, ile stanowi ponad 5 milionów basenów olimpijskich. Częściowo Państwo zapewne kojarzą, jak to wygląda. Jak to robimy? Robimy to między innymi w programie, który się nazywa Game for Planet, który od początku swojego istnienia, takiego istnienia intensywnego, do sierpnia tego roku zebrał ponad 2 miliony sztuk odzieży, czyli jakieś 2000 ton. Robimy to przez program, który się zamienił już w taką intensywną bardzo działalność, czyli Dresslow, który współpracuje z młodymi projektantami. My współpracujemy z nimi na różnych poziomach. Oni w Dresslow, te butiki są dedykowane głównie za granicę. To są małe butiki, które pełnią funkcję edukacyjną. Uczymy o cyrkularności, o ekologii, ale jednocześnie sprzedajemy tam krótkie bardzo kolekcje młodych projektantów, którzy wprowadzają je do naszych sklepów, chcą sprzedawać swoje ubrania, pomagamy im jakby rozwijać ich markę również. A teraz powiem Wam, co robimy jeszcze. To jest nasza duma i ja tutaj unoszę się w powietrzu właśnie, dlatego że tego nie ma nigdzie na świecie. Mamy na to potwierdzenie w postaci przelicznych certyfikatów, ale również w postaci międzynarodowego patentu. Ten produkt, który tutaj widzicie na różnych zdjęciach w postaci stref relaksu albo w postaci ławek i tej z metką byłam koszulką, czyli I was a skirt, tego prezentera informacyjnego w Czechach, który stoi na granicy Parku Narodowego, nazywa się Vive Texcelence. To jest jedyny na świecie kompozyt tekstylny. Dlaczego jest naszą dumą? Ponieważ kompozyt tekstylny, który stworzyliśmy w naszym Biurze Badań i Rozwoju, a badania nad nim trwały 12 lat. Nie ulega degradacji, nie podlega zmianom klimatycznym, tak samo mu wszystko jedno, czy jest bardzo gorąco, jak czy jest bardzo zimno, nie nasiąka wodą, stanowi idealną alternatywę dla różnego typu surowców, zwłaszcza w kryzysie surowcowym, to bardzo dobrze widać, i służy do tworzenia małej architektury. Buduje się z niego poza strefami relaksu, ławkami, płotami itd. i tonicami, buduje się z niego pomosty, mosty, mariny. W Holandii się reguluje nim brzegi kanałów, dlatego że drzewo egzotyczne, które do tego było używane, jest po latach, dłużej niż zwykłe drzewo, ale po latach nasiąka również i butwieje. Kompozyt temu zjawisku nie polega. Co więcej, może wracać do fabryki, być przerabiany po raz kolejny na inne rzeczy i nie traci w ogóle właściwości swoich włókien. Może być w różnych kolorach, może być w różnych kształtach. My jesteśmy otoczeni w Kielcach płotem z Texcelensu, mamy strefy relaksu z Texcelensu, mamy ławki, stoły. Jest firma w Finlandii, o której bardzo chętnie opowiadam, bo to firma, która ma bardzo dużą grupę pracowników chodzących w roboczych ubraniach. I dosyć często, ponieważ te ubrania się niszczą, dosyć często te ubrania są zmieniane. Oni wysyłają te tam 15 000 ubrań do nas, do firmy, a my w zamian robimy im dokładnie w ilości kilogramów, która do nas przyszła, do ich kantyn stoły, ławy, krzesła, to co jest im potrzebne. Skandynawia to kocha, Niemcy już to pokochały, Anglię zdobywamy. W Polsce możecie zobaczyć to już w niektórych miastach na pewno. Natomiast cały czas nad tym pracujemy. Ostatnia nasza realizacja, zbudowaliśmy w Danii stoisko, nie stoisko, tylko boisko do padla, takie profesjonalne, tak zwane olimpijskie, właśnie z Texcelensu. I chcę Wam pokazać teraz to, co się w Warszawie wydarzyło. Ostatnio to jest Zalew Zegrzyński. Klub Legia Warszawa ma również sekcję żeglarską i to są pomosty, o które poprosiła nas Legia i zrobiliśmy to dla nich. Wszystko łącznie z tymi materiałami wpustowymi do wody. I teraz chciałabym, czy ja mogę poprosić asystentkę o pokazanie mojej torby? Ja wiecie, ewangelizuję przez dźwiganie, a dzisiaj wzięłam malutką torebkę, bo zwykle jeżdżę z taką walizką potężną. No normalnie, aż warto było poprosić, prawda? Bardzo. Możesz pomtrzymać mi chwileczkę. Puszczę to w obieg, ale ma do mnie wrócić. Texcelence. Wieszak to jest gadżet de facto, który zrobiliśmy z Texcelensu. Możecie sobie podotykać, spróbować powyginać. Mówi, chyba wyłączyłam sobie prezentację, mówi I was a skirt.
byłam spódnicą. Proszę puścić to w obieg, żebyście zobaczyli, że nie kłamy. To jest dosyć ciężkie, bo proszę sobie wyobrazić, ile tam trzeba upchać tego materiału, żeby on miał takie właściwości, o jakich ja mówię. To jest taka forma, struktura, która... Tak, Michał, wiem, już kończę. Ja mogę tak bez końca. Więc ma różne kolory, ma różne kształty, ma różne zastosowania, ale jedno jest wspólne. Każdy element, bez względu na kolor, bo barwniki, które są użyte w tekselensie też są naturalne. Każdy z nich jest, każdy element jest taki sam, to znaczy nie ulega żadnym z tych zmian, o których na początku mówiłam. Mogę to dalej puścić, żeby Państwo sobie zobaczyli. Duma i radość. Jedyny taki produkt na świecie, nie ma drugiego takiego. Otrzymanie patentu międzynarodowego zajęło nam ponad 3 lata, dlatego że przy patencie międzynarodowym, jak Państwo wiecie, wszystko, dziękuję bardzo. Jeszcze tylko pokażę jedną rzecz, przepraszam. To jest torba Mariusza Przybylskiego, pracujemy też ze znanymi projektantami. On zmieliliśmy stare ubrania, stworzyliśmy włókninę i stworzył Mariusz taką kolekcję, która się nazywała, którą między innymi firmował tą torbę, firmował swoim nazwiskiem, sprzedaje w swoich sklepach, ale kolekcja tak zwanej odzieży z przeszłością. To jest kolekcja, którą stworzył Mariusz Przybylski. Proszę Państwa, jeszcze tylko 2 słowa i znikam. Tak, Michał się do mnie pomodlił, więc muszę iść. Tak wygląda tak naprawdę, to jest część naszej hali produkcyjnej, tak wyglądają BDF-y, które do nas przyjeżdżają. One są w całości podnoszone, wysypywany z nich jest materiał. To są nasi klienci. Dlaczego? Dlaczego ja o tym do Państwa mówię? Mało powiedziałam o automatyzacji, mało o AI, mało o systemach informatycznych, które wykorzystujemy, tylko zagaiłam. Ale chcę Państwu powiedzieć, że my traktujemy ekologię i nie tylko dlatego, że klientem Edisondy byliśmy i jesteśmy, ale dla nas ekologia to jest szerzenie wiedzy i uczenie firm, uczenie przedsiębiorców, żeby myśleli o ekologii nie wąsko, tylko w obszarze działań, w którym działają bezpośrednio. Ekologia to T-Mobile na przykład. Z T-Mobilem zbieraliśmy odzież wśród pracowników T-Mobile'a. To są też ludzie, też nie mają co z tym robić, tak? Uczymy dzieci w szkołach, tworzą też zbiórki ze strażą pożarną, zbierają te ubrania, dostarczają w różne miejsca, przywożą do nas. Każda z tych instytucji, którą tutaj widzicie, to instytucja, z którą pracujemy bardzo intensywnie, nie w obszarze takim, że pożyczamy z banku, tylko pracujemy nad programami ekologicznymi, które wdraża w życie bank, a my im w tym pomagamy. Szacunek dla każdego skrawka materiału to jest nasze drugie hasło i pokażę Wam naszych ludzi. Mamy 8 wartości. Nie przełącza mi się, widać, że już też odmówił ten. Mamy 8 wartości stworzonych przez naszych pracowników. Te wartości, chodziło o to, żeby to firma, to ludzie z tej firmy, to są nasi ludzie, między innymi ci, którzy pracowali nad wartościami, żeby stworzyli te 8 haseł, które nam towarzyszyć będą już tak na zawsze. Wierzymy w to, że razem jesteśmy w stanie zmienić świat, do czego Państwa zachęcam. To jestem ja na webinarze w SGH-u ostatnio. Tam mówię ponad 2 godziny o tym, gdzie jesteśmy i dokąd zmierza świat, jeśli Państwo chcą posłuchać. No i chciałam Was namówić do tego, żebyście się wszyscy nareszcie zamknęli. Dziękuję bardzo.